W świecie, gdzie kurz nie zna litości, gdzie okruchy czają się za każdym rogiem, gdzie nawet twój kot patrzy z pogardą na twoją nieudolną próbę ogarnięcia mieszkania. Jest jeden bohater, który może przywrócić porządek. Ale nawet bohater potrzebuje pomocy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jeśli wasz Dreamy R20 ostatnio bardziej sapie niż zasysa, to znak, że czas mu zafundować małe spa. Dzisiaj pokażę wam krok po kroku, jak przywrócić waszego ulubionego pionowego pomocnika do formy. Bez stresu, bez specjalistycznych narzędzi, tylko wy, on i trochę dobrej woli. A więc zabierajmy się do pracy. Najpierw odpinamy korpus od rury. Robimy to na spokojnie, pewnym ruchem. A następnie opróżniamy zbiornik na kurz. Warto też odpiąć baterię. Nie tylko dla bezpieczeństwa, ale też, żeby cały odkurzacz był lżejszy i poręczniejszy przy dalszym czyszczeniu. Teraz czas na zbiornik. Na dole urządzenia znajdziecie małą dźwigienkę. Wystarczy ją pociągnąć i zbiornik ładnie się odłączy. Zabieramy się za filtry. Najpierw wyciągamy filtr wstępny. To ten, który jako pierwszy zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Następnie chwytamy za uchwyt zespołu cyklonów i obracamy go w lewo, aż usłyszycie lub poczujecie lekkie kliknięcie. Potem wystarczy pociągnąć go do góry i gotowe, cały zespół cyklonów mamy w ręku. W idealnym świecie użyłbym teraz sprężonego powietrza, ale że żyjemy w rzeczywistości balkonowej, to ja po prostu stukam filtrem o balustradę, żeby pozbyć się zalegającego kurzu. Może i metoda prehistoryczna, ale działa. Oba te elementy, filtr wstępny i zespół cyklonów, były dość zapuszczone, więc przepłukuję je porządnie pod bieżącą wodą. Producent na szczęście to dopuszcza, ale uwaga, bardzo ważne. Elementy muszą później schnie przez minimum 24 godziny, żeby uniknąć awarii. Korzystając z ładnej pogody, zostawiam je więc na balkonie do pełnego wyschnięcia. Lecimy dalej. Czas zająć się filtrem końcowym. Żeby go wyjąć, wystarczy po prostu pociągnąć go do siebie. U mnie wygląda całkiem nieźle, więc wkładam go z powrotem bez czyszczenia. Ale pamiętajcie, ten filtr również można myć pod wodą. Producent zaleca robić to co 4 do 6 miesięcy. Następnie bierzemy się za pojemnik na nieczystości. Tu używamy już tylko lekko wilgotnej szmatki. Żadnego pukania pod kranem. W środku są metalowe styki i kontakt z wodą mógłby skończyć się zwarciem, a tego nie chcemy. Zwróćcie też uwagę na uszczelkę. Pod nią lubi zbierać się sporo syfu. Ja zdecydowałem się ją wyjąć i dokładnie oczyścić. Gdy już mamy ładnie wszystko wyczyszczone, wkładam uszczelkę z powrotem. No i została nam szczotka. Odpinamy najpierw rurę i wyciągamy zespół szczotek. Następnie czyścimy dokładnie mokrą szmatką i wycieramy do sucha. Tego elementu również nie możemy zamoczyć. Gdy wszystko lśni jak nowe, wkładamy szczotkę z powrotem, przekręcając pokrętło w prawo, żeby ją zablokować. Minęły 24 godziny. Nasze filtry i zespół cyklonów są suche jak pieprz. Możemy więc zabrać się za składanie. Wkładamy zespół cyklonów do pojemnika na kurz, przekręcamy w prawo, czekamy na charakterystyczny klik i wkładamy filtr wstępny, upewniając się, że dokładnie przylega. Podpinamy teraz zbiornik na kurz do korpusu w ten oto sposób i wkładamy baterię. A na koniec podpinamy rurę, zespół szczotek i gotowe.
I to by było na tyle. Wasz Dreamy R20 jest teraz jak nowonarodzony, gotowy do walki z kurzem, okruchami i sierścią z nową mocą. A jeśli zauważycie, że filtry albo szczotki są już zbyt zużyte, bez paniki. W opisie znajdziecie linki do zamienników, które bez problemu kupicie na Allegro albo AliExpress. Pamiętajcie, że jeśli dbacie o swojego pomocnika, on się Wam odwdzięczy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, niech Wasz dom zawsze będzie wolny od kurzu.